Dzień dobry, Michał Dudkowski, Duduś Family Polska. Słuchajcie, dzieciaki idą do przedszkola. Troszeczkę upały zelżały. Nawet nie czuję, że rymuję. Lodówka pełna, ale płyta, kurde, widzicie, wpadło samo. Nawet szybciej niż po 3 miesiącach. Oh my god, mieszkanie trzeba posprzątać. Zobaczmy, gdzie tam dzieciaki. Czy już gotowe na przedszkole. Wakacje się zaczęły, więc mają taki, wiecie, lajtowy ten czas w przedszkolu. Codziennie zabaweczki do przedszkola, to tamto. Tata. Cześć, dzień dobry. What is that? It's their toy. It's your toy? Yeah. Yeah, look at my toy. Okej, zabieracie zabawki do przedszkola? Tata. A grzeczni będziecie? Tata. Będziesz się słuchać? Tata. Yeah. Na pewno, Lili? Ja. Pewna jesteś? Ja. Obiecaj. No tak. I to jest mój toy. Musisz powiedzieć, obiecuję. Tata, i to jest mój toy. Obiecuję. 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 Obieć. Obiecuję. Super, bardzo ładnie. A wiesz co to znaczy po angielsku? Nie. I promise. Why Powtórz, obiecuję. Obiecuję. Super, high five. A, dobrze. No to Lili widzi... Forget my vacuum. O, twój wakium. Jelin jedzie sprzątać do znajomej naszej, więc zabiera nasz odkurzacz. Oh my god. Słuchajcie, widzicie? Lili już takie skomplikowane słowo. Mało kto potrafi powtórzyć obiecuję. Jelin idzie do nowej pracy. Dzisiaj będzie się bawiła, trenowała w sprzątanie. Yesterday you go to new work. It's Yeah. cleaning work. And how much your salary? I will help my friend before I go to faraway land. You know, she is my long time, and we cannot see each other for a long time. So we will be having bonding cleaning. Banding cleaning. You know, it depends Takie on your spotkanie na grillu ze sprzątaniem. To tak samo jak u mnie. Nie możecie wyjść z imprezy, jak nie posprzątacie. Takie zdrowe zasady, że tak powiem. If Tata have the Ja daję lokum, a wy sprzątacie. if Tata have the bonding in drinking, I have a bonding in cleaning. Cleaning. Tak, ja mam grilla pijącego, Ale- Jelly ma grilla tego sprzątającego. Dobre Tak. porównanie. Ale też jadę dzisiaj do Urzędu Miasta zaświadczenie zabrać i do spółdzielni kolejne zaświadczenie do sprzedaży mieszkania. So No to you're już going to niedługo. train? What? You're going to train today? Of course, I train every day. No, Tata is going to the condominium. Yes, but train too after. Look. Ola! Ola! Jelin It's my zabrała, friend. co się nazywa profesjonalne usługi. Jelin zabrała ze sobą nasz domowy odkurzacz. Yeah? I It's brought the my professional, yeah, your friend. I think you're Best friend? the worst friend, your worst enemy. Why? Because in the house it's the dirty and you go to clean to another house. Why you say it's dirty? I vacuum. But It's everywhere, just scatter the things because you know your kid. yeah, nothing. And every time they are come back, they will throwing it again. House is messy, okay. Not dirty, it's messy. So it's not dirty. Bye. No, powiem wam, że poszło gładko. Mam zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany. Mam zaświadczenie, że nie zalegam z żadnymi opłatami. Ale też mam brak jednego zaświadczenia. Więc w teorii mogę sprzedać mieszkanie. A w praktyce, jak ktoś się bardzo by uparł, to bym nie mógł sprzedać mieszkania. Bo się dzisiaj dowiedziałem w urzędzie, że nie płacę podatku od 11 lat. Mieliście rację. Od 11 lat nie płacę podatku. Okazało się, że nie złożyłem jakiegoś formularza. W 2015 roku, jak przekształciłem mieszkanie ze spółdzielczo-własnościowego na własnościowe.
No i państwo będzie stratne przeze mnie, bardzo przepraszam. No bo nie mogą mnie ściągnąć więcej niż 5 lat. Nie wiedziałem, moja kulpa. Słuchajcie, moja wina. Muszę zapłacić podatek od nieruchomości. Jest tak duży, że żonie na waciki nie dam. Nie no, żartuję. Ale prawda jest taka, że nie złożyłem jakiegoś dokumentu IN1 czy coś i nie ma w ogóle mnie w systemie. Złożyłem dzisiaj dokument, za którego zapłaciłem 21 zł. To prawie tyle, co za rok podatku od gruntu za mieszkanie w budynku 16-piętrowym. No. I okazało się, że nie ma mnie w systemie. Że nigdy tego nie zgłosiłem. Mojego brata nie ma w systemie. Chociaż jesteśmy współwłaścicielami, więc to tak mówię wam. No, więc za te 5 lat będą mogli mnie ściągnąć do tyłu na jakąś kwotę, nie wiem, 250 mniej, drugie tyle mojego brata. No 400 coś, dobra. Łącznie. No. Życie. Aż się dziwię, że państwo nie ściąga podatków. To wiecie, takich osób jak ja, które nie wiedziały, bo ja byłem w szoku, wiecie, w okienku stoję, ale pana tutaj nie ma. Pan nie jest tutaj żadnym nieruchomości, nic z tych rzeczy. A w systemie widnieje jako współwłaściciel mieszkania normalnie. I wszystko. A tutaj dupa. Nie ściągają podatku od 11 lat. Bo wcześniej płaciłem podatek. Jak było spółdzielczą własnościowe mieszkanie, to przed przekształceniem to spółdzielnia dawała mi do zapłaty. To było w czynszu, a teraz nie. No i notariusz, nie wiem, no może notariusz tego nie wysłał do urzędu, bo teraz to wiem, że notariusz wysyła. Więc taka śmieszna sytuacja. Na szczęście nie groźna. Bo nawet kary mi nie mogą na to wlepić. Nawet odsetek nie mogę zapłacić. Bo odsetki dopiero się liczą, jak wręczą mi decyzję, ile muszę zapłacić. Więc śmieszna sprawa. Na szczęście błąd na moją korzyść. Sorry, gwinę tu. Jakbym wiedział, to bym płacił. Ale taki byłem zdziwiony. Kurde, za dom dostaję, a za mieszkanie nie dostaję. No kurde, mamy 15 lat. Kiedyś nie dostawałem, bo było w czynszu. Potem po przekształceniu to w ogóle to wiecie. I tym wpadło, tym wypadło, zapomniałem o tym. Nie dostawałem i nie zwróciłem na to uwagi. Ilu z was takich jest, co nie złożyło dokumentu po sprzedaży albo po zakupie IN1 jakoś tak? Podejrzewam, że połowa. Dobra, najważniejsze, że te, które są potrzebne do aktu obowiązkowego, notarialnego, mam. To jest najważniejsze. Więc teraz kwestia tego, żeby dostali kredyt. No. Słuchajcie, po prostu wróciłem do domu. Jelly oczywiście jest tu u znajomej, tam pomaga jej sprzątać. A tutaj prądu nie ma. Garaż się nie chce otworzyć. Ja mówię, co jest, kurwa? Prądu nie ma. Znowu coś się popsuło. Kurde, idę zobaczyć. Bezpieczniki wszystkie włączone. Kurde, a wiecie, solary mam, ale baterii nie mam, więc też nie ma prądu nadal. Idę na zewnątrz, patrzę, no kurde, odłączyli prąd. Czuję się jak na Filipinach, kurde. I ma nie być dzisiaj prądu gdzieś jeszcze przez 2-3 godziny. Czyli u mnie brak wody, brak wszystkiego, no takie wiecie, życie bez prądu. Nawet nie mogę popracować. A miałem nadzieję, że sobie przyjdę, popracuję. Ach, te życie. Dobra, trzeba zjeść śniadanie i tyle. Mam nadzieję, że do 14 włączą, bo zamiast popracować, no to nic nie zrobię. Nic nie zrobię. Słuchajcie, prąd włączyli. Widzieliście, bo to film się pojawił z opóźnieniem, więc przepraszam. Ale nic z tego nizowego przyjechali i zrzucili mi drewno. Drzewo, kurde, z lasu. Już trochę poprzenosiłem. Muszę to wszystko przenieść, żeby mieć czym podgrzewać balię. Więc kupiłem dla własnej przyjemności dzieciaków takie metr sześcienny. I powiem wam, że bardzo tanio. Tu trochę poprzenosiłem. Aż jestem w szoku, bo zapłaciłem tylko 400 zł za metr sześcienny. No, więc jest spoko. W tej cenie mogę kupować. Co jest i tak oczywiście drogie, bo kiedyś kupowałem po 180. Ja się nie przemęczam, noszę sobie po 2 klocuszki, kilometrówki robię. O! Mimo że zniknął z kamery, dalej mnie śledzi.
chwyt się trenuje. Ogólnie w 10 minut robię około kilometra. Noszę z fotami z powrotem z zegarkiem w ręku. Jak na Filipinach, bez taczki, bez taczki. Chodzę i noszę po jednym kawałeczku. No wiem, mógłbym... O, on się zgubiło. Słuchajcie, tyle to jest około 1 metr sześcienny drewna. Ma trochę ponad 2 na metr długości, bo to są długie klocki. Prawda? To są długie klocki, prawie 50, więc jest cacy. A zegarek mi pokazał, że zrobiłem 2 km w tym czasie. Jedziemy po dzieciaków i chyba do Jerlin, bo skończyła sprzątać. Everyone run. Because I'm still angry. Because I'll be happy again. And then Po polsku! step on a banana and then Po polsku proszę mówić, hej! I potem wypadła, jeden ludziek wypadła banana, Lily zabierał nóż. Co ty opowiadasz, co? I potem... Co jedliście w przedszkolu? Mat, co jadłeś? Drugi da... Co było na drugie danie? Mięso. Jakie mięso? Kurczak? Kulczak. Mielone mięso? Nie mielone, nie mamy mielone. Co to jest śmieszne? Mięso z czym? Z ziemniakami? Nie, mięso, ziemniaki i też coś. Surówka? Malewki. Marchewka, surówka z marchewki, okej. Nie solówka z malewki. Całe marchewki? Pokrojone. Pokrojone. A Lili zjadła wszystko? Nie, tylko ja. Haruruj! Wracamy do domu, ale dzieciaki zasnęły. A mamy godzinę 18:30, więc mogą dać popalić później nam. Sige ka tulog. Sige ka. Ale wiedziałem, tak będzie. Matulog ah. Paragot ako. Dili ka matulog ulit. Au. Chyba nie wszyscy wyjechali na wakacje, bo w Warszawie dalej są korki. Hello! Thank you so much for the time, Tata. We have a worth it bonding today. Yeah. You clean whole house? We help each other. You clean whole house? Oh, not finish. We don't have time. No, słuchajcie, czas na kolejny Q&A z ostatnich pytań pod blogiem, wcześniejszymi blogami. Zapraszam do oczywiście zadawania pytań, żebym mógł się do nich odnieść, a tymczasem odpowiem na te, które już napisaliście. Mam nadzieję, że Wam się blog podobał, więc jedziemy z pytaniami. Rada z Basket S napisała: Cześć, jestem nowy na kanale, waszym kanale i planuję zostać na stałe. Bardzo mnie interesuje temat Filipin. Jestem już parę lat w tych temacie i na stałym widzę Polaków mieszkających na Filipinach. Dlatego z ciekawości zapytam, z której części tego pięknego kraju pochodzi twoja żona? Pozdrawiam z Inowrocławia. Cześć, pozdrawiam. Jeśli chodzi o moją żona pochodzi właśnie z Negros Occidental, jakieś 150 km od naszej budowy, ale to w przypadku mojej żony troszeczkę pogmatwane w wieku, ponieważ w wieku 12 lat rodzice ją wysłali do szkoły, chciałbym powiedzieć prywatnej, ale takiej darmowej z internatem, tak? Jak się zda egzamin, to można się dostać do tej szkoły i szkoła już wszystko opłaca, w zamian oczywiście po szkole wysyła was do pracy. I w wieku 12 lat, jak dobrze pamiętam, albo 12 chyba, Jerlin zdała taki egzamin i kolejne 13 lat życia spędziła na wyspie Cebu w Talisay. To jest Cebu City tak naprawdę już. No powiem wam szczerze, jak to tak słuchałem tego, to byłem w szoku, że 12-latkę wysłali do szkoły, ale to było też spowodowane tym, że nie było ich stać nawet, żeby wykarmić wszystkie dzieci. Że nie była przedostatnim dzieckiem. Jest tylko młodszy, jest tylko jej brat. I to było takie, powiedzmy, wyjście, rozwiązanie, gdzie mogli ją tam wysłać. Ona tam miała i mieszkanie, i szkołę, prawda, i wyżywienie zagwarantowane. Ale najbardziej, co mnie zszokowało,
to, że rodzice ją odwiedzali maksymalnie raz w roku. I to byłem w szoku. Tak naprawdę. Albo ją odwiedzali, albo chyba tak. Tutaj nie pytałem dokładnie, nie dopytywałem, ale muszę dopytać. Jakbyście chcieli, to napiszcie w komentarzu. Zrobię taki oddzielny odcinek o tym. Więc ogólnie pochodzi z Negros Occidental, ale pół życia spędziła na wyspie Cebu. Dobra, kolejne pytanie. Freedom 7707. Dziecko można wysłać same samolotem, zależy ile ma lat i czy się nie boi. Można w Katar wykupić dodatkową usługę asysty dla nieletniego. Niestety koszt wysoki, bo to jak dodatkowy bilet. Plus nie musisz lecieć z nim tam i z powrotem. Jeśli bym miał kupować dodatkowy bilet, to bym wolał polecieć z dzieckiem tak naprawdę, ale zobaczmy ile to kosztuje. Od jakiego wieku mogę wysłać dziecko samolotem? Hop. Mój syn ma 12 lat. Jeszcze nie skończony. Wizz Air 14 rok życia. Ryanair 16 rok życia. EasyJet 16 rok życia. PPL LOT 12 rok życia. Dziecko może lecieć zupełnie samo. Asysta jest opcjonalna. Od 12 roku życia to jestem w szoku. Od 5 do 12 roku życia dziecko może lecieć samo, ale obowiązkowa jest płatna asysta. Lufthansa od 12 roku życia. Podróż samodzielna. O kurde. Powiem szczerze, że nie wiedziałem. Wyobrażacie sobie puścić 12-latka samego z Polski na Filipiny? KLM, Air France od 15 roku życia. Od 4-5 roku życia do 14 obowiązkowa asysta. Jestem w szoku. A w Katarze? A jak jest w Qatar Airways? Powiem szczerze, że jestem w szoku. No osobiście bym nie puścił 12-latka. Dobra. Qatar Airways. Poniżej 5 roku życia dziecko nie może samo lecieć pod żadnym pozorem. Od 5 do 11 roku życia samodzielny lot jest możliwy, ale usługa asysty Young Solo Travel jest obowiązkowa. Od 12 do 15 roku życia na statek może już podróżować całkowicie sam na bilecie dla osoby dorosłej. Wykupienie asysty lub pomocy na lotnisku Meet and Assist jest dla tej grupy wiekowej opcjonalne. Wow. Od 16 roku życia młodzież jest traktowana przez nie jako dorośli pasażerowie. To jestem w szoku. Powiem szczerze, że tego nie wiedziałem. Co nie zmienia faktu, moja była żona nie pozwoli Aleksandrowi lecieć samemu i będę musiał z nim polecieć albo ktoś w jedną stronę. No dobra, to tyle. Dobrze się dowiedzieć, dobrze wiedzieć o tym, że dzieci od 12 roku życia w większości przypadków mogą lecieć nawet bez asysty. Jestem zszokowany trochę. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Globus 7791 napisał: szkoda zdrowia na tę budowę, przecież to nie ma szans się udać, nawet przy najszczerszych zamiarach. Filipiny ok, na parę dni smród, brud i choroby weneryczne. Nie rozumiem, czym się tam ludzie podniecają. Drożyzna, jakie poza tym, ale cóż, życzę szczęścia i powodzenia. Globus, jestem ciekawy, kiedy byłeś na Filipinach ostatni raz i jak złapałeś choroby weneryczne. W ogóle skąd się to wzięło? Ale ciekawe. Ogólnie z zasady domyślam się, że takie osoby, które tak piszą, to raczej nigdy nie były na Filipinach. Smród, brud, choroby weneryczne, to tak jak w połowie w Polsce tak samo chyba będzie. Można znaleźć takie miejsca. Czym się tam ludzie podniecają? No, każdy chce zobaczyć coś innego, tak? Ja nie mówię, że to jest raj, ja nie mówię, że tam ma się czymś podniecać. Ja tam pojechałem, bo chciałem zwiedzić. A to, że mi się tak ułożyło życie i tam zostałem, to po prostu tak wyszło. Wszyscy, którzy mi mówią, że chcą pojechać gdzieś do Azji, ja wszystkim polecam na przykład Tajlandię. Jest na pewno dużo ładniej, ponieważ jest dużo więcej turystów i dużo więcej osób sprząta. Jest dużo więcej plaż ładnych. Ale też Tajlandia ma swoje minusy. No, Filipiny o tyle są dobre, że jak znacie ten angielski, to zawsze doczytacie się wszystko, bo wszystko jest po angielsku. Gorzej jest porozumiewaniem, bo oni tak super do niej gadają po tym angielskim, no ale na pewno lepiej niż w Tajlandii. Więc to jest plus Filipin.
A są ładne miejsca. To, że ludzie są mili i to też jest plus Filipin. Jest dużo plusów i dużo minusów. Każdy tutaj, ale nie wiem skąd się to tak wzięło, ten komentarz, ale dobra. Idziemy z kolejnym. Jacek Grzyb 8532. Mam pytanie. Ty im nie kupiłeś wiertarki udarowej, tylko wiercą jakimś gównem? Panie Jacku, kupiłem im. A wiecie co powiedzieli, jakim kupiłem? Że za ciężka. Naprawdę. Nie chcą jej używać, bo za ciężka. Dobre, co? Więc tak to wygląda na ten moment. Mamy w tej chwili chyba 4 albo 5 wiertarek, więc udarowo mają, czasami je używają, ale w większości wolą sobie małe wiertarki na bateryjkę, wiecie, lenie. Idziemy dalej. Mercedes 8 napisał przecinek. Jak ja widzę ten zyrk z tymi drzwiami. Dlaczego nie kupiłeś kompletnie gotowych drzwi? Drzwi, rama, zamek już w środku, klamka, zawiasy. Firma przyjeżdża, montuje je i po sprawie. No, nie wiem, czy byłeś na Filipinach. Byłaś, nie wiem. Jest bardzo mało firm. Ogólnie w okolicy naszej nie ma takich firm. Możesz kupić w supermarkecie same drzwi, same ościeżnice, najczęściej tylko drewniane do własnego pomalowania i wszystkiego, i polakierowania i zabezpieczenia. Ale nie ma takich firm. Firma, która nam zamontowała te drzwi właśnie w restauracji i w łazience restauracji, robiła to pół roku. Pół roku. I zapłaciłem 2 razy więcej niż za samo moje przygotowanie. Zapłaciłem za jedne drzwi jakieś ponad 20 parę tysięcy. To mi przygotowanie jednych drzwi kosztuje dużo mniej. Kto to widział? Jeju, ja u mnie w tym domu, co jestem, bardzo ładnie polakierowane drzwi, już mają 15 lat prawie i płaciłem 1000 zł, a tam wychodzi mi tak naprawdę no troszeczkę poniżej 1000 zł, jak przygotowuję sam. Ale powyżej 1000 zł, jak zapłaciłem firmie. I to jeszcze z takim poślizgiem, z klamką na wysokości krasnoluda i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę szukałem dużo firm. W Dumagete nie ma firm od A do Z. A jak są, to chcą horrendalne pieniądze. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Darnik 15 napisał: czołem. Czy twoja żona zdaje sobie sprawę, ile to kosztuje, za co i komu ty płacisz? Fany, jest wszystko do czasu. Wydaje mi się, że troszkę jest odrealniona, zważywszy, że ją do tego przyzwyczajasz. Pozdro. A słuchaj, w większości przypadków to moja żona płaci za wszystko. Może z moich pieniędzy, ale też ze swoich i też w tym momencie skończyły nam się pieniądze. Korzystamy tak naprawdę z tego, co zarobimy na bieżąco. A zdaję sobie sprawę. To, że tak może to wygląda na filmie i tak dalej, to my sobie zdajemy z tego sprawę i naprawdę robimy co możemy, żeby było lepiej. Ale nie wszystko się da przeskoczyć po prostu. Jedziemy z kolejnym tematem. Ewa Leszczyńska 7.8 napisała: meble fajne, ale styrane transportem. Tak jakby komuś zależało na obniżeniu wartości twojej inwestycji. Dlaczego Agnes nie przykryła chociaż kocami barierek, jak wnoszone duże gabaryty? Nie wiem. Jak sprawdzisz, ilu rzeczywiście pracowników jest na budowie i ile czasu pracują podczas dnia? No nie mam jak tego sprawdzić. Tylko tyle, co mogę sprawdzić bo mam kamery wychodzące na 2 strony budowy, ale na całą budowę nie mam możliwości. Mogę sprawdzić, ilu pracowników pracuje i kiedy wychodzi i opuszcza budowę, no chyba że przeskoczą przez płot, w co wątpię. Ale na tyle na ten moment mamy grupę dobrą, że wiem, że oni tam się nie opierdalają, po prostu zwalniamy tych, co się opierdalają. Już się wszystkich zwolniliśmy, co się opierdalali. Albo co zrobili za duże błędy. Czy obecnie rozliczanie wypłat może opłacać się markowanie ich nieobecności? Wiesz co? Pewnie może się opłacać, tylko że mało prawdopodobne. Ale wierz mi, że biorę to pod uwagę i zawsze to sprawdzam. I każdy pracownik po tym, że dostaje wypłatę, to codziennie musi się podpisać.
że był w pracy. Tak? Więc musiałby to robić w porozumieniu razem z Agnes na przykład. Więc to jest mało prawdopodobne. Poza tym codziennie mam 1,5 godziny filmów do oglądania. To, co wy oglądacie, to jest mały skrawek tego. Co tydzień dostaję 7-8 godzin materiału. I widzę, kto jest w pracy, a kto nie. No, nie da się tego przeskoczyć. Wierzcie mi, że tutaj można by było, ale po co sobie robić problem dla, nie wiem, 100 zł? Dobra, kolejne pytanie. Chris Tork napisał: równowaga w przyrodzie musi być. Jest ciepło, są piękne plaże, błękitne i turkusowe morze, resorty, baseny i tym podobne. Niestety minusem tajfuny, trzęsienia ziemi, tsunami. No i wreszcie to wykształcenie fachowców, czego wynikiem jest to, co obserwujesz i dostrzegasz w resorcie. Mimo wszystko, chyba bliżej niż dalej. Myślę, że jeśli ktoś przyjedzie na kilka dni, 2 tygodnie, to będzie mu wszystko jedno, czy fuga jest do milimetra równa. Będzie wiedział, zwiedzał i odpoczywał. Pozdrawiam. Chris Tork, masz rację. Też powoli myślę właśnie o tym, że tak będzie, żeby się nie czepiać wszystkich najdrobniejszych szczegółów głupot. Ważne, żeby otworzyć, a później na bieżąco będziemy eliminować problemy. Tak jak ostatnio mówiłem, musi być, co jest ważne dla osoby, która przyjeżdża. Cisza, spokój. Czysta woda w basenie, ciepła woda pod prysznicem, czysto w pokoju, działający wentylator, działająca klimatyzacja, no i dobre śniadanie. Tyle, miła obsługa. To są 8 rzeczy, które są ważne, a każde następne, no to jest już dodatkowy. Dla mnie, ja jestem zły, jak jest słaby internet, z tym nie będzie problemu. Jak jest za mało kontaktów w pokoju, z tym też nie będzie problemu. Jak nie będzie gdzie siedzieć tak naprawdę, żebym mógł popracować i miejsce, żebym mógł popracować, też bym był zły. Ale to wszystko zagwarantowałem. Mogą się czepiać do płytek, mogą się czepiać do, nie wiem, mebli, ale szczerze, i tak będzie lepiej niż w większości miejsc, które byście wynajęli za dużo większe pieniądze, oj wierzcie mi, za dużo większe pieniądze na Filipinach. Więc zapraszam do komentowania tych i do przyjazdu, tych co byli, żeby mogli sobie porównać. Wtedy zobaczycie. Kolejne pytanie. Chris, myślnik D2L9J. Mam pytanie na następny raz. Jak sobie poradzić, jak ktoś cię oszukał, bo mnie ktoś wywalił na 10 000 złotych, a ciebie, Michał, na 200 000, no ponad 200. Jak sobie dajesz z tym radę, jak się tym nie przejmować? Pozdrawiam całą twoją rodzinę, a twój tata jest super, jest podobny do Ozzy'ego Osbourne'a, taki piosenkarz angielski był. Tak wiem. Słuchajcie, na 10 000 złotych to ja byłem wiele razy oszukany. I to w Polsce. A w takim biznesie, jak mówię, pracowałem, prowadziłem, to przyzwyczaiłem się po prostu do tego bólu. Raz na przykład przed świętami w grudniu zostałem oszukany na 20 000. No i co? Chuj, nic. Tyle, co oszukali mnie w Polsce. Kiedyś robiłem jakieś takie szybkie podliczenie na kilkaset tysięcy przez 20 lat prowadzenia działalności. Więc najważniejsze do tego, żeby nie inwestować pieniędzy, które można stracić. Co możesz? Lizaka? Tak. No możesz. Czekaj, bo ja tu nagrywam. Będę miał taki. Dobrze. Więc, a jeśli chodzi o takie oszustwa, bo to chodzi o inwestycje, to mówię, że nie inwestować tego, co można stracić. Co mam ci pomóc otworzyć? O tak po prostu. A jeśli chodzi o inne, no to nie wiem, czy to na Filipinach, o czym mówisz, ale no nie dać się sprawdzać 3 razy, porozmawiać ze znajomymi, którzy robili podobną rzeczy, żeby to nie wyszło, prawda? Żeby można było się przed tym ustrzec. Powiem ci, że nie mogę tego otworzyć. To jest, kurczę, zarobione za bardzo. To jest zabawne. Za bardzo zabawne. Ja też mam też A skąd to w ogóle wziąłeś? Niebieski lizak, tak? No tak, zabierałam gdzieś, gdzie mieliśmy słodycze. No proszę. Dam. Biegaj. A, będziesz miał brązowy niebieski język. Dobra, następne pytanie.
J.PRD1. Ciągle narzekasz i coś ci się nie podoba. Upał, krótko, zwięźle i do domu. Nagrodzeni na części oficjalnej z hymnem, potem spotkanie w klasie i żegnaj szkołę. Witajcie wakacje. Na Filipinach u youtuberów komentowali, że 3-4 godziny w upale. Tak by ci się bardziej podobało? Znowu byś krytykował, że w tej szkole w Polsce to przesadzają. Słuchajcie, tutaj odnosi się do tego, że mówiłem, że bardzo krótkie zakończenie roku u mojego syna w szkole podstawowej. Wiecie co? Czy za krótki? Po prostu brakowało mi tego sztandaru, takiej oficjalnej części, jeśli chodzi o te zakończenie roku. A tak naprawdę miesiąc wcześniej byłem na zakończeniu roku u Mata w szkole. No i trzeba przyznać, że było gorąco, parno. Jest z tego blog. Trwało około godziny, ale coś się działo. Nie było to 3 czy 4 godziny, było to niecała godzina, chyba z 50 minut. I wiecie, był hymn na początku, był hymn na końcu, były właśnie przedstawienia. Ktoś pisał też u nas w komentarzach, że też były u niego przedstawienia, to w zależności od szkoły. A wcale nie było upału akurat aż takiego w momencie, kiedy by robili zakończenie roku. Po prostu tak stwierdziłem. Czy ja cały czas narzekam? Nie, po prostu stwierdzam, co jest naokoło. I to nie było narzekanie, bo nie narzekałem na Filipinach, a w Polsce narzekałem po prostu, że brakowało mi tej oficjalnej części, tak? Żeby wiedzieli, że szkoła to jest coś ważnego, tak? Tak się ja czułem w swojej szkole, jak chodziłem i też troszeczkę jak byłem na Filipinach na zakończeniu roku. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Obserwatorka 61 napisała: Jenin już farelki nie włącza, już jest jej wystarczająco ciepło przy temperaturze 40 stopni Celsjusza. No nie, już nie wyłącza, teraz włączamy klimatyzację, teraz jest gorąco. Z tą farelką, no to było śmieszne, trochę się denerwowałem, że niepotrzebna farelka, lepiej założyć bluzę niż wydawać pieniądze na prąd, no ale co tam poradzicie. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny. Piszcie dalej komentarze, żeby mógł troszeczkę się poodnosić odnośnie naszych blogów. Dla tych, co są nowi na kanale, to zapraszam do oczywiście dzwoneczka i subskrypcji. No i jak macie możliwość, no to przeciągnijcie tam u dołu, podbicie film, żeby więcej osób oglądało. Z tego miejsca dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.